szału nie ma ze śniadankiem. Myśleliśmy, że będzie troszkę lepsze. Chociaż jakiś pomidorek czy ogórek, bo no w Iranie warzywa już jemy, no ale jednak nie jemy. A no w Pakistanie też już jedliśmy. Jedliśmy w Pakistanie? Ale nie zawsze chyba. Coś jedliśmy. Nie, kiedy sałatkę? A nie, to już To było w Zahedan. Także zjemy śniadanko, spakujemy się szybko i lecimy dalej w stronę Turcji. Planowo 600 na dzisiaj. Co tam, Moniek? To nic. Brzuch mnie boli. To niedobrze. Troczymy i jedziemy. Na dzisiaj w planach kolejne 600 na zachód w stronę Turcji. To jest tak, pokój, mięso, frytki, pewnie jakieś napoje, herbaty, razem 15 milionów. Bardzo pyszny croissancik, polecam. Tak, nie wiem jeszcze, ale tak. Zapłaciliśmy za to $8, czyli 8 razy 4, 32 zł. Za dwa takie bardzo dobre croissanty, świeżutkie, mozzarelka, pesto bazyliowe, pomidorek suszony, jakieś ciasto z kremem, podwójne espresso i herbata miętowa dla Moni, bo ją boli brzuszek. I naprawdę jest pyszne. Ano. I prawdopodobnie sprzedałam GS-a, mam nadzieję. Właśnie Oby tak było. rodzice mi napisali SMS-a, żebym sprawdziła WhatsAppa, no i teraz podjęliśmy decyzję, że sprzedajemy GS-a tam komuś, ale taniej, bo zresztą się targował z moim tatą, więc... Zbyszek napisał SMS-a. Ej Monia, sprzedajesz GS-a? Oby tak było. Trzymamy kciuki. Jutro dostaniemy informację, że został sprzedany. Mam nadzieję, bo tak mnie boli brzuch. O, jaka dobra kawa. Najlepsze w Iranie chyba. Dawno nie byłem w tak ekskluzywnym miejscu. To tylko toaleta w jakiejś galerii w Iranie przy autostradzie, którą nie powinniśmy jechać. Ale wypiliśmy pyszną kanapkę, zjedliśmy pyszną kawę i jedziemy dalej. Właśnie jadę schodami w dół, niestety toaleta była daleko, a Monia na mnie czeka i zaraz ona pójdzie się załatwić i jedziemy dalej. Tam gdzieś stoją nasze motocykle. Ile zrobiłaś dzisiaj kilometrów? Nie wiem, chyba z 600. Chyba z 600. Ciśniemy ostro. To i tak mów, a ja spytam. Hello, hi. I'm looking for room. No room? Full? Yes. Okay, no room. Good hotel area? Street Boutique Park. Hotel park? Okay. One street, no two street. Okay, two street. Okay. Hotel Park. Okay, thank you. Mamnun. Kadafis.
Masakra jakaś. Prawie mnie rozjebało auto przed chwilą. Czy no pewnie by mnie nie zabiło, nie? Ale no bym miał dobry wypadek. Po prostu tak mi zajechał drogę i to jeszcze 300 metrów przed naszym celem, przed hotelem. Zdążyłem awaryjnie zahamować, ale do tej pory mi ciepło po prostu. No taki wariat debil. Ja zjeżdżałem z ronda, a on jeszcze z prawej mnie wyprzedził przed zjazdem. Kurwa kosmos, nie? Masakra jakaś. Dobrze, że nic się nie stało. Jakiś tam refleks zachowałem. No kurwa na centymetry myślę po prostu, nie? Dramat. Idę zapytać o hotel. Wow, cieplutko. $60, masakra. Tam chcieli 150 i ich pogięło, ale $60 też ich pogięło. To nie jest stawka za irański hotel, absolutnie. Musimy znaleźć coś tańszego. $20-30 maksymalnie, nie 60. Za $60 to sobie tu można życie ułożyć. Nie mogę się wycofać. Okej. Fajnie. Reception. Hello. Hello. Salam. I'm looking for room for two. We have double. No problem? Double. Yes, yes, yes. Husband and wife. Yes. Yes, yes, yes. What is the price? Let me say 15 million riyal. 15 million. Okay, do you have parking? Yes, for Motorbikes, two motorbikes. But it's like secured. yes. Here is mask. You can put your motor in there. Okay. This is price with breakfast? Yes, with What time do you serve breakfast? 8 to 8 to 10. Can I see the room? No washroom? Ah, washroom, yes. Hot water, Wi-Fi, 10. Yes. and hot water. Hot water. Yes. Okay. Okay, I think it's okay. O, jesteśmy w hotelu chyba 4. czy 5? 5, ale jakby był 3. i 5, wróciliśmy się tu. Drogo, $34, ale no nie ma wyjścia, było dużo drożej. $150. Bardzo ładny pokój sobie. A już nam łączy łóżka, będzie tutaj, będzie się działo. O, będzie się działo. Łóżka już łączył, widzi, że agresywna para przyjechała. Thank you. Thank you so much. Mamnun. Stwierdził się Monia- i przyniósł to ze sobą. Monia zdjęła skarpetki i nie może Nie, ty się oddychać. spierdziałeś. Ale jesteś obrzydliwa. Jesteś W łazience obrzydliwa. to zrobiłem. Ale przyniósł to ze To sobą. będę tam siedział tydzień. Zielony ogon. Zielony ogon. Zielony ogon, wariatka. Dobra. No co? Zrobiliśmy dzisiaj 640 km autostradą cały czas. Było bardzo przyjemnie, jechaliśmy 120 na godzinę. Bardzo za wieloryb. Co mi tu morze wyrzuciło? No, jechaliśmy 120 na godzinę praktycznie cały czas, kilometry bardzo prężnie uciekały. Co ciekawe, motocykle nie są dozwolone do poruszania się autostradami w Iranie, aczkolwiek ryzykowaliśmy. Najpierw raz nas zatrzymała na mopie irańskim policja, ale tylko nas wylegitymowali i pozwolili jechać Nie dalej. zatrzymali, tylko byliśmy w sklepie i się zatrzymali obok nas i się nami No, zainteresowali. na mopie Także nas my już byliśmy zatrzymani. Tak, wylegitymowali nas tylko, sprawdzili dokumenty i pojechaliśmy dalej. Potem autostradą mieliśmy kilka patroli, nie zatrzymali nas. Jeden radiowóz nas wyprzedził na autostradzie, kazał nam z niej zjechać, żeby z nami porozmawiać, ale chyba bariera języczna była dla nich przeszkodą i kazali nam zawrócić i jechać dalej autostradą. Potem się zastanawialiśmy, czy możemy dalej jechać przez bramki, bo nagle są nie szlabany, ale są budki, jest obsługa, ciekawe czy nas puszczą, zagwozdka. Panowie z obsługi byli tak szczęśliwi, że tam przyjechaliśmy, że nawet nie kazali nam płacić. Mówili no money, go, no money, need.
także byli zadowoleni, że tam jesteśmy i prężnie poruszamy się autostradą. Także bardzo nas to cieszy, bo uda nam się prawdopodobnie jutro dojechać do Turcji, czyli przejedziemy przez cały Iran w ciągu 4 dni, jakieś 2500 kilometrów. Także spoko. Aczkolwiek na autostradzie, pomimo tego, że autostrada według mnie jest najłatwiejszą drogą na świecie, to Irańczycy i tak nie potrafią z niej korzystać. Albo jadą po prostu, przecinają linię, albo jadą środkiem, używają 2 pasów naraz, jadą nam na zderzaku, zbliżają się, wyprzedzają bardzo blisko, jakieś nie wiem 40 cm od nas, zrównują się z nami, machają nam, są jeszcze przy tym tacy szczęśliwi, no stwarzają naprawdę duże zagrożenie. Co prawda jest dużo taki ten ruch bardziej składny niż w Pakistanie, aczkolwiek już byłem zdenerwowany pod koniec na ich zachowanie, źle mi się jechało. Nie używają świateł, trąbią, zajeżdżają drogę. Też nie zdają sobie sprawy, że nie wchrzania się między 2 motocykle. Widać, że jedzie grupa. Jakby nie mają takiego logicznego rozumowania w tym wszystkim, że nie rozdzielajmy turystów, nie? Jak sobie jadą. Po prostu wciskają się między nas. No jest to niebezpieczne. No ale udało nam się bezpiecznie dojechać. I niewiele brakowało, żebym miał wypadek dzisiaj. Po prostu bardzo agresywny kierowca, szybko jadący w mieście. Przeciął mi drogę, zjeżdżałem z ronda, a on mnie jeszcze wyprzedził z mojej prawej strony, przecinając mnie, kontynuując drogę na rondzie. No naprawdę bardzo szybko jechał. Oczywiście obracałem się, jak zjeżdżałem z ronda, ale to był taki wariat, to był po prostu pirat drogowy. Nawet w Polsce to ciężko takiego spotkać, a jest dużo piratów. I zahamowałem. A tym bardziej, że po twojej prawej stronie też jechały auta i on... Tak, po mojej wszystkich- prawej stronie jeszcze jechały auta, on wszystkim przeciął drogę. No zahamowałem awaryjnie. Udało mi się zahamować. Nie mam tego nagranego, ale no myślę, że to naprawdę dosłownie były centymetry. Wyglądało to strasznie. Tak mi się gorąco zrobiło. No dawno się tak gorąco nie zrobiło. Musztarda w garść. Wystraszyłem się. Na szczęście nic się nie stało. Zjechaliśmy bezpiecznie. I to było 200 metrów, 100 metrów od hotelu, w którym musieliśmy zapytać o cenę. Także no niewiele brakowało, żeby przy samej mecie mieć wypadek. Myślę, że gdybym nie uderzył, albo gdybym nie zahamował, gdyby doszło do uderzenia, to pewnie bym się przewrócił. Jechałem bardzo wolno. Myślę, że odzież motocyklowa by mnie ochroniła i nic by mi się nie stało. On by mi tylko podciął przednie koło. Ja bym się przewrócił, nie miałbym uderzenia ciałem z żadnym pojazdem, z niczym. Ale motocykl by nie wrócił do Turcji, by nawet nie dojechał. Myślę, że skasowałby mi cały przód. Nie byłoby koła, nie byłoby felgi, nie byłoby lag, nie byłoby czachy, świateł, kierownicy. No po prostu byśmy musieli wracać na lawecie. Niewiele brakowało. Także na szczęście bezpiecznie udało się. A chociaż nie miałem na to wpływu w ogóle. Jedynie moja jakaś tam reakcja dynamiczna, że zahamowałem. Gdybym nie hamował, byłoby uderzenie na 100%. Jesteśmy już w hotelu, płacimy za niego $34. Ogólnie to jest sporo, szukamy tańszych miejsc. Aczkolwiek w pierwszym hotelu powiedzieli nam $150, w drugim $60, w trzecim $30, ale parking był jakieś 600 metrów od tego miejsca, więc bez sensu. Tutaj mamy podziemny garaż z windą, duży pokój, bardzo ładny naprawdę, dużo ładniejszy od tamtego, więc warto dopłacić $4, żeby tutaj się znaleźć. Podejrzewam, że śniadanie też będzie lepsze, ale dowiemy się o tym jutro. Uciekamy się myć i idziemy się przejść po mieście. Jak Monia to miasto się nazywa? Zanjan? Sanjan chyba. Zanjan? Chyba Sanjan. Kojarzy mi się z Sirjan, w którym byliśmy, ale to nie jest Sirjan. Chyba Sanjan, jakieś 250 km od Tebriz. Między Tebriz a Teheranem. Później sprawdzimy. Chyba Sanjan. Bardzo nowoczesne miasto. Dużo się tam dzieje na zewnątrz. Także sprawdzimy, jak to wygląda, jak tylko się umyjemy. No i chyba będzie trzeba coś zjeść, ale to pewnie za jakąś godzinkę, jak zgłodniejemy. Jest koło 7. I uciekając na zachód, widzimy, jak słońce później zachodzi. W Zahedan przy granicy z Pakistanem zachód był o 17:15, już była noc, a tutaj noc jest o 18:00, także wyprzedziliśmy słońce o 45 minut, można powiedzieć kolokwialnie. Lecimy, hejo. Aż 6 minut rozmawiałem, ale czasem trzeba. Idziemy na spacer, ale nic tu nie ma. Nuda. Myśleliśmy, że będzie bardziej ciekawie, ale no jakieś tam sklepy z ciuchami są i w ogóle, ale nic jakiegoś mega ciekawego, także idziemy w następną ulicę zobaczyć, czy będzie cokolwiek. A jak nie będzie, to po prostu chyba weźmiemy taksówkę i tyle. I pojedziemy w bardziej nieciekawe miejsca.
Jak pytaliśmy pana z hotelu, gdzie jest dobra restauracja, to powiedział not Nie tu. close to hotel. Nie w pobliżu. Ale mówi, że może nam zamówić i przywieźć. Ale zobaczymy, może pojedziemy sami. Przydałby się internet, może jakiś TripAdvisor w sumie. Tak. Tak wygląda miasto tutaj. Rondo. Jest chłodno, musiałem się wrócić po puchówkę i czapkę. Rondo jest ładne. Okrągłe. Nie wszystko co okrągłe jest ładne. Tak się wyrywa dupeczki na motor. Ja swoją też tak wyrwałem. Chłop nam biegnie po taksówkę z hotelu. Klapkę jeszcze. Okej. Dobra, chyba mamy taksówkę. Jedziemy na pizzę. Thank you. Thank you. Salam. Salam. Zobaczymy, gdzie nas chłopie wywieziesz. Tak, Jedziemy na pizzę. What? Słucham? Ale nie wiem, czy tam będzie walka dobra. Monia wypatrzyła wielką pizzę z trasy i przyjechaliśmy taksówką. A jak zapytałem ją, gdzie to było, to mówiła, no gdzieś po drodze. Byliśmy w jakiejś pizzerii randomowej i mamy tutaj bardzo spoko ziomeczków. Pomagają nam wybrać jedzonko i są bardzo spoko i Okazało się, że jest nauczycielem angielskiego i koledzy się z niego śmieją, że to jest jego pierwszy raz, kiedy naprawdę używa języka angielskiego. No i to było dla nas pizzę, że nam tłumaczy, w ogóle jest bardzo zaangażowany. i mają dla nas likier. What? No. We would like to taste No, without, like pure. Yeah. Okay. My friend here, he makes it himself, so this is Perfect. it's a bit bitter. Okay. It's a bit bitter, so I don't know. And how many percent? It's 40. 40. Okay, It's so around like 40. a classic vodka, It's yeah? around 40. All right, if it's bitter, we have cold. You can add it. No, it's It's good. All right, really? Yeah. it's soft. It's soft. You know, We are from Poland. Próbujemy naleweczkę z rodzynek. Tutaj panowie mają spod stołu, bo to jest zakaz, ale ciekawe. robione w domu. W domu. Moonshine. Nieźle, fajne, no. Wiesz, ale poczułem, że rodzynki, nawet zapytałem ich. Bardzo ciekawe. Na zdrowie. Thank you. Okay, so guys, Na zdrowie. na zdrowie. So, where is your drink? Na zdrowie. Na zdrowie. Takich ziomeczków wspaniałych spotkaliśmy. No i siedzimy i jemy kolację. Także nice to meet you guys. It was pleasure to meet you. Me too. Yes. Yeah, really. It's a pleasure. And it was delicious pizza, the best. It's fluffy and warm. Yeah. Very nice. Aha. A masz mufy? No, Jeszcze nie- ale ciepło, babki. Jeszcze ja. And the hand reach is my butt. Yes. And the hand reach is my butt. Yeah. And unfortunately, I enjoy that. Nasze ziomeczki Yeah. jadą. Like do some burnout. Daj mu! Daj mu! Bye! Dobry ziom. Ale mieliśmy dobrych ziomeczków. O Jezu, ale Zjedliśmy nam z się nimi trafiło. obiad, wypiliśmy z nimi rodzynkówkę Tak. i było super. Ja się troszkę upiłam, także no, było mega śmiesznie. fajnie, dobre Fajnie, ziomeczki. Fajnie, no. Także idziemy spać. Hello. Hello, hi. It was very good pizza. Good pizza. Gypsy. Gypsy? Gypsy pizza. Delicious, good. Gypsy, Very good. very good. Very good. Thank you. Thank you, well See you. done. 8 a.m. breakfast. 8? 8. Thank you. Mamy takie śniadanko. Ale liczyliśmy na lepsze śniadanko. Hotel jest drogi, ładny. Pan mówił, że jest dobre śniadanko. No jest zwykłe. No trochę te jajka powiedzmy
naprawiły, ale tak to bieda. To jest tylko to. W tych wymarach nic nie ma jakby co. Tak, tylko to jakieś dżemy z marchewki, serki. A wczoraj to nawet był soczek. No i można w sumie było zamówić jajka, ale były już gotowane jajka, a tutaj nic nie ma, tak trzeba, tak jakby. No ale no, można zamówić, więc to jest w śniadaniu. Także. Ale dziwnie. Ale jak zobaczyliśmy tylko to tak what? No. Pokaż. Co robiłaś przed chwilą? A czemu tak robiłaś? No czemu tak robiłaś? Monia się śmieje i cieszy, bo podrzuca mi rzeczy do torby i myśli, że ja tego nie widzę. Jak ty to zauważyłeś, to ja nie wiem, czarny szampon w czarnej torbie, on od razu, to się zabierzecie! Wiecie, że nie widzę? A nie myjesz się tym? Nie. Ani razu tego nie użyłem. Jasne. Naprawdę, ja hotelowe cały czas używam. Hotelowy. Almost ready. Żegnamy się z Zanjan, jedziemy na granicę z Turcją. Mamy 560 km. Z Iranem jeszcze nie, z Iranem za 7 godzin się pożegnamy. Także ostatnie kilometry w Iranie i dzisiaj chcemy przekroczyć granicę. Będziemy spać po stronie tureckiej, taki jest plan, nawet już nie mamy tomanów. Jutro chcemy zobaczyć górę Ararat, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także ciśniemy na granicę w Bazargan, zobaczymy jak nam to pójdzie. Podobno jest czynna 24 godziny, tak, dostałem taką informację na grupie whatsappowej Iran Overlanders. Także sprawdzimy to sami, aby było git. Tak, mamy dzisiaj droga szybko poszła, a resztę jak zwykle powiedział pan Bolkowski, więc nie mam już co mówić. Pozdrawiam! Niech sobie nagrywa to swoim telefonem, jak chce coś mówić. Nie będę się powtarzać. To 70 km za nami. Przez chwilę byliśmy nawet na 2000 metrów. Zaczął padać deszcz, temperatura spadła do 13 stopni. Było naprawdę chłodno. Zatrzymaliśmy się zatankować i przebrać. Napijemy się też pewnie ciepłej herbatki. Mieliśmy naprawdę fajne drogi. Góry były czerwone, góry były zielone, góry były momentami pomarańczowe i żółte. Ciśniemy 3 pasami w stronę tureckiej granicy. Przed nami 400 km. Ile tam wyszło Monie za to paliwko? Czyli za moje też 300, 700, no około $1,5 plus minus za 2 pełne baki. Także płacimy, idziemy się przebrać i zagrzać. Ostatnie tanie tankowanie. Bierzemy na wynos. Jesteśmy 70 km od granicy z Turcją. Ostatnie tankowanie, 2 pełne baki, zapasowy kanister za $2. I możemy przekraczać granicę. W końcu może będzie lepszy ruch drogowy, bo jest tutaj tak wspaniale i kierowcy są tak przyjaźnie nastawieni do nas, że prawie zginęliśmy. Dokładnie tak. Idziemy do sklepu wydać ostatnie tomany,
Zostało nam chyba $3, więc moglibyśmy tutaj jeździć jeszcze tydzień za to, gdybyśmy tylko kupowali paliwo. Ale jakieś skupimy sobie może słodycze, może jakieś przekąski, wydać wszystkie ostatnie pieniądze, żeby już tego nie wymieniać. W ogóle nikt tego nie wymieni, bo to są grosze. I jedziemy do Turcji. O, babeczkę jeszcze Monia znalazła w kasku. Tak, trochę. Zazdro, bo ta babeczka była naprawdę pyszna. Też bym chciał znaleźć taką w kasku. No, dobra była. Monia ma babeczkę w kasku, a ja mam babeczkę w kasku. Nie, bo właśnie ściągnęłam. No dobra, wjechaliśmy na granicę irańsko-turecką. Wyłączam kamerę, bo nie wolno nagrywać. Jesteśmy na granicy. Właśnie nam sprawdzają karnet de passage. Muszę się kitrać z nagrywaniem, bo nie wolno. Ja też się muszę kitrać. Bo też nie wolno. Gargamel. Mój motocykl właśnie będzie prześwietlany. Nie wiem czemu, no ale idzie na X-raya, więc na tą okoliczność popcorn idealny. Będziemy oglądać X-Raya. Będziemy oglądać X-raya, DVD, CD, AGD, RTV. Blu-ray. Blu-ray. Pozdrowienia dla Basi Kowalowej. Dzisiaj czytaliśmy jej wrzuty, jak to na niemieckiej granicy przytrzepali jej całą furę, cały bagaż i wszystko. Do Maroka, a ja teraz jadę z motocyklem na X-raya. Musiałam wszystko wyciągnąć, wszystko dosłownie ściągnąć z motocykla. No i co? I czepią mnie. Prawie że osobista. No. Po prostu chcieli zobaczyć stringi i tyle. Tak. Nie mam stringów na tym wyjeździe, co ja jej pokażę? To jest jakaś masakra. Najpierw powiedzieli mi, że mój motocykl idzie na X-raya. No to okej, dobra. Kazali mi ściągnąć bagaż. Później przyszła druga zmiana i no, kazali mi otworzyć jeszcze boczne sakwy, chociaż mówiłam, że one są, znaczy ściągnąć boczne sakwy, ale powiedzieliśmy im, że no to jest tak jakby integralne, że to godzinę zajmie, zanim to ściągniemy, ale możemy wszystko wyciągnąć z sakw. No to wyciągnęliśmy wszystko z sakw. Jak już wyciągnęłam swój bagaż i wszystko pozapinaliśmy tak, żeby motocykl mógł jechać na X-raya, no to przyszedł jakiś celnik i powiedział, że jedziemy. No to okej, no to jedziemy. I powiedzieli mi, że powiedzieli nam, że tak jakby Borek jedzie. Ja mówię, dlaczego on? Przecież to jest mój motocykl. I tak jakby no nie mam z tym problemu, to mógł jechać, ale jakbym była sama, to kto by pojechał? No i powiedzieli, że nie, że ja nie mogę jechać i że Borek jedzie. No i tak byliśmy z tacy, no, nie wiem, w ogóle to było takie dziwne i w końcu Borek założył kask i stwierdził, dobra, no to on jedzie. Ja powiedziałam, no dobra, no to tak jakby nie ma problemu, jedź, nie? I ten celnik przed samą bramą skoczył mu na ten motocykl, więc tak jakby wtedy już wiedzieliśmy, dlaczego ja nie mogę jechać. No, ale najlepsze było później, jak oni pojechali na tego X-raya, to podeszła do mnie ta druga zmiana i mówi do mnie, że z tego drugiego motocykla to też bagaże proszę ściągnąć. Ja się tak patrzę i mówię, ale czekaj, przecież powiedzieli nam, że ten motocykl jest wolny i tak jakby, że Borek może jechać, że ja tu zostaję, a on, że jest wolny i że może jechać. No oni, że a pierwsza zmiana sprawdzała wam bagaż? I ja mówię, że no nie sprawdzała bagażu, bo mój jedzie na X-raya, a że w sensie, że Borkowi powiedzieli, że jest wolny i że może jechać bez sprawdzania bagażu. No ale w ogóle powiedzieli, że oni muszą sprawdzić koniec i musiałam cały bagaż wyciągać Borka, więc dramat. No ale mam nadzieję, że ten X-ray pójdzie szybko i będziemy mogli już jechać. Jeszcze mamy 37 km do hotelu, więc no zobaczymy, jak to pójdzie. Udało się. Długo nam to zajęło. Jesteśmy wolni. W kolejnym wolnym kraju. Halo?
ciebie. Halo. Ej, otworzyło się. Taki mamy bałagan. Taki mamy pokój. Łazienki wam nie pokażę, bo jakaś goła pani tam siedzi. Zapłaciliśmy za to 40 euro. Pan początkowo chciał 55 euro, ale dobrze się potargowałem. No niby sporo tak naprawdę, ale był to taki pierwszy hotel. Byliśmy zmęczeni, bo wczoraj nam to długo zajęło. Wszystko, o czym za chwilkę opowiem. No i ważne, w tym hotelu była sauna. Także jak tylko weszliśmy, to przebraliśmy się w stroje kąpielowe i ponad godzinę siedziałem. Ja, Monia trochę krócej w saunie, także zrelaksowało nas to i potem kaput do spania. Nie było czasu już na nic, tylko na odpoczynek. Idziemy zjeść. Aha, może ważna rzecz. Mamy widok na górę Ararat i inne różne górki. Mam nadzieję, że śniadanko będzie dobre, bo te irańskie były bez szału. Wszędzie tylko takie rzucone, gotowe dżemy, serki, twarożki. O, może pieczywo będzie tutaj lepsze też? No zobaczymy. I oby jajka. Jajka to mi się chyba nigdy nie znudzą. Smażone jajka czy jajecznica to po prostu jest coś pysznego. Tak, możesz już wyjść. No to proszę skończyć nagrywanie. To ja też już muszę kończyć. Jesteśmy na nielegalnym 7. piętrze w naszym hotelu. Powinna tu być kawiarnia, ale jej nie ma. Za nami też powinna być góra Ararat, ale też jej nie ma. Na szczęście zrobiłem zdjęcie, zanim zaszły chmury. Wczoraj dotarliśmy do hotelu bardzo późno, przez sytuację z przemytnikiem moim. Nie wiem, co ja przemycałam, bo brudne gacie tylko, ale musieli prześwietlić, także na szczęście nic nie znaleźli. Ale to była śmieszna sytuacja, bo powiedzieli najpierw, pierwsza zmiana powiedziała, że Borek już jest wolny i że ty możesz jechać. No a Borek mówi, no nie jadę, no bo przyjechaliśmy razem, nie, że to moja żona, więc no to jakby zostaje tutaj. No ale ty możesz jechać. No i tak jakby on był odprawiony, był wolny, miał sprawdzone wszystkie dokumenty, no a ja miałam jechać na prześwietlenie. No to kazali tam ściągnąć torby i tak dalej, cały bagaż, wszystko dosłownie. No i ja już mam przykładane, że będę jechać, no ale chłopy powiedzieli, że no nie, ty nie możesz jechać. My taka konsternacja nastąpiła i dlaczego ja nie mogę jechać? Przecież to jest mój motocykl. No oni powiedzieli, że nie, że Borek jedzie. I tak zaczęliśmy się śmiać i mówię, kurde, jak ja bym była sama, to kto by pojechał tym motocyklem? No ale w końcu jak Borek podjechał pod bramę, taką na pilota i zaczęli otwierać tą bramę, no to ten celnik, który jechał, który przyszedł z tego X-Raya, wskoczył mu na ten motocykl. No i wtedy zrozumieliśmy oboje, dlaczego jakby nie chcieli, żebym ja jechała. No, także Borek pojechał, ja zostałam i najśmieszniejsze było to, że ta druga zmiana przyszła i zaczęła się mnie pytać, czy ten drugi motocykl był sprawdzony. Ja mówię, że tak, że był sprawdzony. I tak jakby tak prowadzili rozmowę, żeby jakby, nie wiem, złapać mnie na jakimś kłamstwie czy coś, że przecież powiedziałaś, że nie mieliście sprawdzonego bagażu. Ja mówię, no tak, nie mieliśmy sprawdzonego bagażu w tym motocyklu, bo ten motocykl mógł już jechać sobie, tak jakby, no przekroczyć już granicę całkiem. No i w końcu tak ta rozmowa wyszła, że musiałam otwierać cały bagaż Borka i im pokazywać. Także po prostu ten był na X-rayu, a ja drugi motocykl musiałam całkiem rozpakować i pokazać wszystko, co mamy w bagażu. Także no masakra na tej tureckiej stronie. A mi w ogóle zaprowadzili mnie na tam, gdzie jest X-ray. To był taka wielka ciężarówka, która jeździła przód, tył ze wszystkimi skanerami, rezonansami i tak dalej. Musiałem wjechać na platformę. Musiałem motocykl oprzeć jakoś tak, no jakieś tam zdjęcie chyba wrzucę albo filmik z tego, to zobaczycie jak tak wyglądało. No bardzo dziwnie, ciężko było, łatwo było się przewrócić. Kazali mi otworzyć jeszcze wszystkie sakwy boczne, które były puste, czy tam na pewno nic nie ma. Musiałem odkręcić jeszcze bukłak z wodą, czy na pewno tam jest woda. Musiałem jeszcze zajrzeć do przeciwdeszczówki i pogadać im wszystko. No i w końcu mnie puścili. No, podejrzewam, że po prostu chcieli zobaczyć stringi Moni Tak. i tyle. No ale mogli poprosić. Właśnie, najgorsze jest to, że na tym wyjeździe nie mam stringów, kurde no. Mogli poprosić, to byśmy
to ogarnęli jakoś. No i tam zeszło nam chyba łącznie 3 godziny, aczkolwiek i tak zeszło nam krócej z tą całą dziwną sytuacją, niż jak wjeżdżaliśmy do Iranu przez przejście graniczne Arazi-Kapikoi. Także to była naprawdę bardzo przyjemna granica. Fixer pomógł nam, ale był taki naprawdę spokojny, nie było takiego dużego zamieszania. Zapytał, czy damy mu jakieś pieniądze, dałem mu $10, był zadowolony, nie optował. Także naprawdę było bardzo fajnie, bardzo sprawnie. Też przekraczaliśmy w nocy, bo nie chcieliśmy tracić czasu dzisiaj. Wolimy właśnie posiedzieć z herbatką w hotelu z rana, niż przejmować się granicą. Więc późno w nocy, koło 21 nam już było 4 godziny ciemno. Dotarliśmy tutaj do miejscowości, której nie potrafię wymienić, D coś tam, ale właśnie u podnóża góry Ararat. Tutaj spędziliśmy noc. Jak tylko przyjechaliśmy, to rozebraliśmy się w stroje kąpielowe, wskoczyliśmy. Jak się okazało, była tutaj sauna, więc mieliśmy czas na chwilę relaksu, a potem po prostu padliśmy jak muchy i usnęliśmy. Zmęczeni. A jeszcze wracając do tego fiksera, to było takie śmieszne, bo stwierdziliśmy, że jak za pierwszym razem zapłaciliśmy $25 czy tam euro w sumie, to no, chcieliśmy tak jakby uniknąć płacenia teraz na granicy. No Aż tak dużej kwoty. Tak, aż tak dużej kwoty, ale ogólnie tak myśleliśmy, że się uda bez tego. No ale tam jest mnóstwo tych fikserów, tak jakby nawet nie wiesz, w którym momencie on cię przyjmuje i już po prostu nie masz wyboru, bo on zabiera twoje to dokumenty. On decyduje, że ty wybierasz. Tak, dokładnie. I najśmieszniejsze było to, że tak jakby on chodził cały czas za nami, non-stop, ale nie powiedział nic o pieniądzach. No i my stwierdziliśmy, że dobra, no to jak nic nie mówi o pieniądzach, no to patrzcie, nie płacimy mu. Już takiego zapłaciliśmy pierwszy raz bardzo dużo. No ale zrobił takie zamieszanie, że już niby powiedział, że finish, że możecie jechać, ale następny przy tej głównej bramie wyjazdowej z Iranu powiedział, że jeszcze nie mamy pieczątki. No i to było takie... No, że to było specjalnie zrobione, że on najpierw nam powiedział, że my już możemy jechać, a wiedział, że nie wbili nam pieczątek i tak myślałam, że nie byliśmy jeszcze na tej odprawie paszportowej, ale myślę, no dobra, okej, zobaczymy. No i faktycznie nie dali tych pieczątek i musieliśmy się wrócić i on też taki niby zaangażowany, że brał te paszporty z nami, że chodźcie tu, nie, że tam bez kolejki i tak nie było kolejki, że wbili nam te pieczątki do paszportów. No i już tak jakby, jak już mieliśmy wtedy faktycznie wszystko, to dostał koło nas i tak, no money for me, taki, a my, no dobra, ile chcesz, nie? A on, no tam powiedzmy co łaska, nie? No dodaliśmy mu $10, no i chyba był, no w miarę zadowolony. Tak, ale oni po prostu sami robią zamieszanie, tak żeby człowiek myślał, że naprawdę pomógł, że te pieniądze mu się należą. Ale tutaj było to spokojnie, ale na Arazi-Kapikoi to było takie zamieszanie. No my tak lataliśmy po prostu jakby sprawdzić naszą trasę po tej granicy, to by było tak tak jak kot w nocy latający po ogródku. No, a my jeszcze w deszczówkach, bo deszcz padał, z tym wszystkim, masakra. No także tutaj było w miarę spokojnie. No ale robią co mogą, żeby jak najwięcej zarobić. No i to jest na pewno tak, że oni się dzielą tą kasą, tak jakby z pracownikami, którzy faktycznie tam pracują, którzy podbijają te pieczątki i tak dalej, to na pewno jest jakaś wspólna albo skarbonka, albo jakiś procent. Bo skoro jest przyzwolenie na to, tak, to oni muszą tam, się dzielić hajsem. Oni tam stoją razem z tymi głównymi mundurowymi, więc no to musi być jakoś skorumpowane, bo to niemożliwe, żeby oni sobie tak po prostu wpuścili jakichś takich chłopców na granicę, więc to na 100%. Tak. I co ważna rzecz, dobrze, że to zauważyliśmy na granicy, podbili nam tylko jeden karnet de passage na wyjazd z Iranu, a drugi nie miał pieczątki, więc musieliśmy się wrócić. Nie wiemy, czy byłby problem, ale jak się czyta cały regulamin, instrukcję obsługi karnetu de passage na PZMOC-ie, no to pieczątki muszą być wszędzie. Także dobrze, że to zauważyliśmy. moglibyśmy stracić kaucję lub nie, ale no lepiej nie sprawdzać. Dobrze, że to sprawdziliśmy. I co ciekawe, się w jednym była, w drugim nie była. Jak się upomnieliśmy, to ten urzędnik bez problemu patrzy, okej, ciach. Tak. I tyle, nie? Więc warto to sprawdzać. Na szczęście już przygoda z karnetem się skończyła. Za 1,5 tygodnia będziemy w Polsce. Chcemy jeszcze go podbić w Grecji, żeby nie latać po urzędach w Polsce i niech nam oddadzą naszą kaucję. Tak, dokładnie, bo musimy podbić tak jakby karnet wjeżdżając do Unii Europejskiej lub w Polsce. To jest tak jakby wymóg, że tam na 26 stronie karnetu trzeba podbić karnet, że pojazd wrócił do Unii Europejskiej i wtedy tak jakby PZMOT może nam oddać kaucję. To tak jakby ta pieczątka jest chyba no, najważniejsza tak naprawdę, że pojazd wrócił do Unii Europejskiej i to jest tak jakby dowód dla tego PZMOT-u, że może nam zwrócić te 20 000 kaucji za każdy motocykl. Także zgadza się.
Że co, lecimy na dół. I chciałem polatać dronem, żeby nagrać górę Ararat, ale to chyba nie ma sensu po prostu. Tam są ładne górki. Ale wczoraj ją widzieliśmy. Tak, Wczoraj widzieliśmy. w nocy, ośnieżona, ładna. Dzisiaj rano też w spokoju. Także spoko. Satysfakcjonuje nas to. Ale najpiękniejszy widok i klasztor podobno jest od strony armeńskiej. Także może następnym razem. Możliwe. O, nie włączyłem nagrywania. To jest. Jedziemy dalej. Jest godzina 11? Tak, 11. 11? Musimy opowiedzieć tą anegdotę o tej dziewczynce. Tak, ale to kiedy indziej. Zapłaciliśmy za hotel 181 zł. To w sumie dosyć dobra cena, ze śniadankiem, z sauną. Jest ok. Ale wytargowaliśmy 15 euro, byłoby drożej. I w końcu można płacić kartą, jesteśmy w Turcji, a nie w Iranie, zapłaciłem kartą walutową. Nie musimy mieć aż tyle gotówki, tylko awaryjnie na jakieś paliwko. Mamy 2000 lir tureckich, czyli jakieś 300 zł chyba tak naprawdę. Pakujemy się i jedziemy. Zbieramy się i jedziemy. Pozdrowienia dla Hondy DD, która na to wygląda odpadła z naszej podróży. Mam nadzieję, że tylko w taki sposób. U Moni jeszcze się trzyma, więc 50-50, zobaczymy czy dojedzie. What? Smoking. No smoking. No, no. Travel. Papierosów szukacie? Cigarettes looking for? No cigarettes. No alcohol, no cigarettes. Just cheddar. Yemek. Sigara var mı sigara? No, no, no. Kebab, good kebab? Super. Merhaba. Turecki creme brulee. Ile się sobie tamtego kebaba, Monia? To opalane drewnem w ogóle, wow. Wood. Pink. Super. Very good. Ale fajnie, kurczę. Po raz pierwszy w życiu będę jadł kebaba opalanego drewnem. Bardzo dobry. I ważonego na wadze szalkowej i krojonego wielkim nożem. Szpadą. Szpadą. Jest takie słowo? Tak. Myślałam, że się ośmieszyłam. Nie, nie, nie. Paturolo. Poczekaj, zrobisz mi zdjęcie z tą kapustą? Ja nie wiem, czy ja w ogóle ją podniosę. Sorry, this is your? Can I take photo? Photo? With kapusta? Okej. Nie wiem, czy ją dźwignę. Nie, leciutka. Jaka wielka kapusta. Dawaj, bo to ciężkie jest. O matko. Ale kapusta. Thank you, bye. Aż się zmęczyłem. Mam zadyszkę. Co dwie głowy to nie jedna.
Na pękające usta, pomadka. O. No drzwi mnie pierdolą. Znowu. Mamy pokój za 1000 lir. 150 zł, bardzo drogo. Strasznie droga ta Turcja. Znaczy jedzenie tanie, ale pokoje drogie. No. Monia została w hotelu, a mnie rozpiera energia. I poszedłem na spacer. Kupiłem nam ciastko. Niby taki sernik, coś na mleku, coś na kaszce. Zobaczymy, czy dobre, nawet ładnie wyglądało. Kosztowało 7,50 za 2 duże kawałki, także bardzo tanio. Oby było smacznie. Idę jeszcze do sklepu spożywczego kupić soczek pomarańczowy Moni, a sobie może jakąś lemoniatkę czy coś w tym stylu. No jest już pusto, jest już chłodno, jest już zimno, nawet Turkowie są ciepło ubrani. Nic tu się nie dzieje. Niby miasto takie większe, drogie, bo hotel był drogi, a może przejdę się jeszcze tędy naokoło. Ale coś się powinno dziać, nic się nie dzieje. No ale spoczko. Jest już chyba godzina 20 dopiero, a może 21. Nic się nie dzieje. Także idę na spacerek i do sklepu spożywczego. Muszę patrzeć pod nogi, bo są tu jakieś wyrwy, nie chcę się przewrócić. No i chcę pooglądać, co tu w ogóle jest. 21:20 i markety są już zamknięte. Także idę dalej. Tam coś widziałem w oddali, że jeszcze jakieś lodówki się świeciły. Może uda mi się kupić soczek. Ale zimno już jest, kurczę. Prawie widać parę wodną. Czuć, że prawie widać ją. Jutro mamy do zrobienia dużo kilometrów, bo chcemy zrobić 650. No do zrobienia. Dobra, wchodzę do sklepu, bo jest otwarty. No nie udało mi się kupić soku 100% przynajmniej. Jakieś podrabiane 30% kupiłem. Byłem w 3-4 sklepach, także Monia musi być zadowolona, nie ma wyjścia. Wracam do niej i zjemy sobie ciasteczko. No nie to co, w Iranie i w Pakistanie też było ciężko o 100% sok pomarańczowy. Co prawda w Pakistanie się udało. Sana nam z tym pomógł, ale tak to ogólnie nie ma. Ale śmieszne. Musisz wszystko nagrywać. Teraz tłumaczyło, że dodatki. Zjedliśmy śniadanie i możemy jechać dalej. Dzisiaj mamy ile? 670 do zrobienia. Masakra, nie wiem jak ja to przetrwam. Moja dupa już mnie boli. Ale kanapa od Andrzeja robi taką robotę, że po prostu jest wspaniała. Wspaniała jest ta kanapa, bardzo mi się to podoba. Zrobiliśmy szybkie 70 km. Monia musiała się zatrzymać, żeby złączyć spodnie z kurtką, bo strasznie wieje i jest chłodno. A teraz robi siku i mówi mi to na interkomie. Ja też byłem w siku przed chwilą. Zatankowaliśmy do pełna. Widzowie są pozdrowieni od Moni. Nie przeszkadzaj mi, bo nie mogę się skupić, jak mówisz do mnie. Sikaj sobie tam spokojnie, Monia. Mamy do zrobienia jeszcze 600 km. Nie wiem, czy się uda. Spróbujemy. No, zobaczymy, jaki będzie warun. Na razie wieje bardzo. Jest już późno, bo jest blisko 11. Może być ciężko. Najwyżej jutro wstaniemy o 5-6 i nadrobimy te kilometry stracone dzisiaj. No zobaczymy. Cel jest taki, żeby dotrzeć jutro późnym wieczorem do Aleksandropolis, do Grecji. Zobaczymy. Fajnie by było, bo chcemy sobie tam spędzić noc w hotelu, w którym spałem już 2 razy, a naprzeciwko jest najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłem w życiu. I chcę się przekonać, czy będzie mi tak samo smakowała tym razem i czy rzeczywiście będę mógł okrzyknąć tą kawiarnię najlepszą na świecie, póki co w krajach, które odwiedziłem. Mam nadzieję, że tak będzie. Jak się rozczaruję, to trudno.
Liczę się z tym, że może tak być. I obok można zjeść pyszną bugatsę, czyli takie ciasto filo prawdopodobnie z kremem, ze śmietanką, ale też i na słono z mięskiem. A jeżeli już mówimy o jedzeniu, to dzisiaj jadłem najlepsze jajko sadzone, jakie kiedykolwiek jadłem. Prawdopodobnie było zrobione na maśle klarowanym. Nigdy tak nie robiłem, więc na pewno jak wrócę do domu, to spróbuję tak samo usmażyć. I było naprawdę świetne. Jedziemy dalej, trzymajcie kciuki, żebyśmy zrobili dużo kilometrów dzisiaj i wjechali w końcu jutro do Europy. Wyjmiesz mi też okularki? Nie. Niby przekraczaliśmy granicę w innym miejscu niż poprzednio, ale jednak wciąż kapiko i razi. I ten pan. Hello. Merhaba. Bo nie ma troszkę śpiocha No, zasypiam strasznie. i pije Red Bulla, bo Monia nie pije kawy. A Mam nadzieję, że nie będę miała palpitacji serca, bo przeważnie mam palpitację serca po kofie. ja już wiem, że to usłyszę za 15 km. Orek, mam palpitację serca. Wcale nie. Zawsze tak jest. No jak mówię, jak kupię Red Bulla, to mówię, na pewno? Na pewno. Będziesz miała palpitację serca. Nie będę miała. Orek, mam palpitację serca. Wcale tak nie będzie. A ja kupiłem sobie kawę. W końcu znalazłem kawę na stacji benzynowej. To chyba oznaka, że powoli wracamy do cywilizacji. Wcześniej nie było czegoś takiego. W Iranie, w Turcji w ogóle kawa to rzadkość, jedynie w większych miastach. W Iranie, w Pakistanie. Co powiedziałem? W Iranie i w Turcji. A nie, w Iranie i w Pakistanie. W Turcji jest kawa, ale jest średnia i dużo ludzi mówi, że lubi Turkish Coffee. Ja nie lubię Turkish Coffee. Jest taka sobie. Dużo lepsza jest z kawiarki, zwykła kawa, tą co wiozę w plecaku. Której nie użyłeś Nie no. więcej niż... Nie 3 razy może? razy. Tak. Przestawiłem się troszeczkę na herbatę i zazwyczaj nie słodzę herbaty, w ogóle nie słodzę, ale w podróży tutaj używam cukru do herbatki i bardzo mi smakuje. A ja wiozę tą kawę i tą kawiarkę i ten kubek jego, ile? 18 000 kilometrów, żeby on sobie zaparzył 2 razy kawę albo 3. No tak trzeba, ale mam taką uroczą, słodziutką, malutką kawiareczkę, że ona nic nie waży prawie. No jasne. A little later. Zrobiliśmy już ponad 600 km dzisiaj. Bardzo sprawnie nam to w sumie idzie. Jest wcześnie, dobra droga. Zobaczymy, dokąd dojedziemy. Prawdopodobnie na tej stacji złapiemy Wi-Fi, więc szukamy jakiegoś hotelu do 100 km, myślę. Tak, zgadzam się. Może być? Może być. Daj żreć. Żreć? Tak. Stację, rygiel. A co to za resztki mi tu zostawiłeś? Tak to jest, proszę Państwa. Wszystko mi wypije, zostawi jakieś resztki. Wychodząc z takiego założenia, dlatego jestem taka piękna, bo kto je ostatki, ten jest piękny i gładki, więc to sam ja. No dobra już. No dawaj, pokaż. Glamour Jestem z włosami. Może i tureccy kierowcy jeżdżą spoko i czuję się tu bezpiecznie, ale właśnie zapłaciliśmy 226 zł za paliwo. To chyba tyle wydawaliśmy w tydzień w Iranie za wszystkim? Nie no, mniej, więcej, ale chyba tydzień to jakieś $200 w Iranie było. Dobra, mamy Wi-Fi od pana z hotspota, szukamy hotelu. To chyba jednak kierunkowa by nas strąbili.
parking dla motorów by się przydał. Nieźle wygląda. Hello, merhaba. I'm looking for room for two. You are from? From Poland. Poland. Translate? Okay. Tamam, okay. One room, Yes. husband and wife, big bed. Big big. Cheap. Double. What is the price? Para, money. Money, Bir dakika. Turkish lira. Turkish lira. Tek sen mi kalacaksın? Sen. Nie rozumiem. One person. Two. O da neydi? One room. One room, İki person and two person. two person. One room, One room. big bed. Big bed. Tamam. Okay. I can park here? Olur. Yes. Okay. Fark etmez orada da kamerada var zaten. Sıkıntı yok. No problem. No problem. Aynen. Borek parkuje motocykle. Niby są tam przy kamerze, ale w sumie nigdy nie wiadomo, także lepiej może je jakoś tam schować bardziej z drogi. Nie wiem, gdzie on pojechał. Ale no, jeden jest tu, a drugi gdzieś jeszcze zaparkujemy. Także taki mamy hotelik na dzisiaj, bo więcej w sumie nic nie było, żadnego wyboru. Cena to 1350 i chyba ze śniadaniem, tak mi się wydaje, ze śniadaniem. No trochę są drogie te hotele w Turcji, ale jakoś trzeba ogarnąć. Jutro już wyjeżdżamy, także będziemy spać w Aleksandropolis. Zobaczymy, porównamy ceny, jak tam będzie. Jest już, zaparkował, więc można iść na górę odpoczywać. Zaparkowaliśmy jak kowboje. A fajnie, że zrobiłem screen, ale nie wyznaczyłem nawigacji tam. Ale damy radę. Pytamy ludzi i będzie w porządku. Możemy tu wejść zobaczyć, czy jest sok pomarańczowy, jak chcesz. Ale to nie jest market, to jest To taki... jest market. Ale to tam jest spożywka, czy takie rzeczy, Wszystko tam telewizory jest. i tak To jest dalej? taki market, taki Lidl. No to jak będziemy wracać może. Dobra. Aha, no faktycznie są. Wczoraj był zamknięty już o 21:20. Idziemy zjeść coś pysznego. Jakieś ekmeki i koftę Pide. może. Monia chce pide, a ja Turkish chcę... Ale Co ja chcę? Koftę. A ja chcę koftę. Tak, w Turcji jest dużo bezdomnych psów. takie ogromne. Strasznie duże te psy są. Mamy 670 km do Grecji, jutro tam dotrzemy. Przynajmniej taki jest plan, oby nic go nie pokrzyżowało. Dobra, kończę tę nagrywkę, bo krzywo się idzie. Chyba tak, Kurt Kerdesler. Idziemy do knajpki poleconej przez hotelowego boja, ale kupiliśmy sobie też klapki i tam też powiedzieli, że tu jest super. Takim polskim kebabem pachnie. A patrz, mamy tego, ekmeki. Hello, hi. To jest tak jak chciałaś. Very good. Pide? Pide? Yes. To jest pide. Turkish pide. Lahmacun. Do you have kofte? Kofte. Olursa gel sen. Yes. Kiremitte. Co się stało? Dali jakieś przekąski, ale oczywiście nikt mnie nigdy nie uprzedzi, że to jest ostre. Ale bardzo? Aha. Nienawidzę ostrego. Nienawidzę. Jedzenia oczywiście. Tak. Tylko. Co tam, Monia, masz pysznego? Nie wiem jak to się nazywa. Czekaj. Pide. Pide. To co jedliśmy w Turcji jak jechaliśmy było pyszne, więc zamówiliśmy dzisiaj też.